Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku podróżować będziemy przez dwa kraje. Austrię oraz Niemcy. W obu tych krajach, kiedy mamy sezon na świeże jabłka, pije się specyfik, który w Niemczech nazywa się Apfelschorle, a w Austrii Apfelsaft gespritzt. Chodzi o świeży sok jabłkowy pomieszany z wodą gazowaną. Taki jabłkowy szprycer. Takowy szprycer mam właśnie w owej butelce. To jest butelka, która nazywa się Active Max Crystalline. Butelka w silikonowym etui ze szkła borowo-krzemowego. Dzięki temu jest lekka, wytrzymała, nadaje się do napojów zarówno ciepłych, jak i zimnych, a producentem tejże butelki jest marka Vesper, partner dzisiejszego programu. A teraz Apfelschorle albo też Apfelsaft gespritzt. Wasze zdrowie. Dzień dobry Państwu, ukłony. Ci wszyscy, którzy oglądali nas tydzień temu, wiedzą, że byliśmy w Lincu, a zasadniczo zmierzamy w stronę Jeziora Bodeńskiego, chociaż tak naprawdę do Burgundii, przy okazji w stronę Jeziora Bodeńskiego. No i skoro byliśmy w Lincu, to poważnym grzechem byłoby nie przyjechać tutaj. Jesteśmy dosłownie parę kilometrów od tego miasta, w miejscu absolutnie niezwykłym. Opactwo pod wezwaniem świętego Floriana, Stift Sankt Florian. Bardzo stare, niezwykle stare. Górna Austria i w ogóle Austria jako taka pełna jest pięknych opactw, ale to z wielu powodów jest jedyne w swoim rodzaju. Ci wszyscy, którzy byli już na przykład w opactwie w Melk i zachwycali się jego wielkością, i tutaj nie będą rozczarowani. To jest drugie co do wielkości opactwo w całej Austrii. Ogromne. Zresztą ten fragment Austrii, Górna Austria, pełna jest cudownych klasztorów. No ale z paru względów od tego trzeba zacząć. Wielkość tego. No spójrzcie tam, no, te drzwi wydają się dość bliskie, ale teraz spójrzcie tam. To nie jest lustro, to jest na horyzoncie majaczący koniec korytarza. Gdybym chciał przejść cały ten korytarz i mówić do Was, to by to pół programu zajęło, bowiem to wszystko ma 175 metrów długości. Gdyby mnisi w tamtych czasach, kiedy ich tutaj więcej chodziło, bo i dzisiaj tu mieszkają, ale jest ich niewielu, no więc gdyby mieli telefony z funkcją mierzenia kroków, z pewnością byliby rekordzistami. Idę, cały czas idę, końca nie widać, idę, będę machał tam. Kim właściwie był święty Florian? Kim był Florian, zanim został świętym? Był on naczelnikiem rzymskiej osady, która dzisiaj jest miasteczkiem Enns, leżącym przy rzece Enns, która za chwilę wpada tam do Dunaju. No i ów Florian przeszedł na chrześcijaństwo, a to było w czasach cesarza Dioklecjana, prześladowanie chrześcijan. I w roku 304 został zamęczon, przywiązano mu kamień młyński do szyi i wrzucono go do rzeki. Jednak jakimś sposobem jego ciało wypłynęło i wdowa imieniem Waleria miała sen, w którym objawił się jej Florian i poprosił, by pochowano go właśnie w tym miejscu. No i zaraz, już wówczas pochowano go tutaj i postawiono romańską świątynię, która w XII wieku zamieniła się w opactwo, klasztor. Najpierw benedyktynów, potem augustianów. To oczywiście nie jest rzecz z XII wieku. To jest niezwykle piękna, barokowa sala
marmurowa, którą postawiono tutaj w czasach panowania Karola VI. To był ojciec cesarzowej, późniejszej Marii Teresy. To nie jest on, to jest princ Eugen, czyli Eugeniusz Sabałcki, bardzo groźny pogromca Turków, a ów cesarz Karol widnieje na tym portrecie. No, w czasach cesarskich przyjeżdżali tutaj władcy, tak jak Karol VI. Mnisi się trochę musieli posunąć, ale władcy łożyli mnóstwo pieniędzy, no i właśnie z tego powstało to sala marmurowa, w której, jak widać, odbywają się również koncerty. Dzisiejszy wygląd opactwa to barok, bo w tych czasach przeszło gruntowną przebudowę. Freski na sufitach to włoski artysta Bartolomea Altomonte. Ale w tym pomieszczeniu najważniejsze jest nie to, co na suficie, a to, co na półkach. Jedna z największych bibliotek w całej Austrii. Biblioteka, której bardzo cenną częścią są wczesnośredniowieczne manuskrypty inkunabuły. One tutaj na tych półkach nie spoczywają, są w specjalnym pomieszczeniu tam, z kontrolowaną temperaturą, wilgotnością, no i pomieszczeniu zabezpieczonym. Chyba najcenniejsza jest wśród nich Biblia według świętego Floriana z XII wieku. Kiedy ją otworzyć, to ta książka ma metr szerokości. Podobnie piękną bibliotekę widziałem ostatni raz, no tak, w Cambridge. Przepiękny, barokowy kościół należący do opactwa, rzecz jasna ogólnodostępny, rzecz jasna pod wezwaniem świętego Floriana. Chlubą tego miejsca są owe organy, jedne z największych w całej Austrii. Przepięknie brzmiące. Dzieło słoweńskiego mistrza. Słoweńcy są do dzisiaj w konstruowaniu organów, a to są miliony części, chyba najlepsi na świecie. Na tych organach grał Anton Bruckner. Zresztą kazał się tutaj pochować. O tym za chwilę. Krypta pod kościołem. Tutaj mamy już sklepienia gotyckie. Tam wcześniej zresztą są różnego rodzaju płaskorzeźby z czasów gotyckich, ale mamy również w tej krypcie spoczywających różnych zacnych, znanych ludzi. To jest na przykład królowa Polski i Litwy, Katarzyna Habsburżanka, żona króla Zygmunta Augusta. Mamy tutaj zakonników, bogatsze trumny mają prałaci, ale najważniejszym miejscem pochówkowym tutaj, najważniejszym z punktu widzenia pewnego przesłania i pielgrzymek jest to, co za chwilę zobaczymy. Otóż jesteśmy teraz w miejscu dokładnie pod organami. Organy są nad nami. I w swojej ostatniej woli Anton Bruckner zażyczył sobie, by spoczywać tutaj. Kiedy gra muzyka, ją tutaj słychać. Chciał w tym miejscu leżeć. To nie jest dekoracja, tylko wynik pewnego rodzaju prac w XIV wieku. Otóż od wieku IV chowano tutaj ludzi, chrześcijan. I właśnie w wieku XIV, kiedy to opactwo zaczęto wznosić wielkie, ekshumowano ich
i ułożono tak oto te szczątki. A nie powiedziałem wam jeszcze jednej rzeczy, no pewnie o niej wiecie, ale jednak wypada o tym wspomnieć. Święty Florian jest kojarzony z wodą, bo zginął śmiercią męczeńską w wodzie. No więc jest on również, a może przede wszystkim patronem strażaków. Strażacy, ukłony niziutkie za waszą dzielną pracę. I jeśli nie byliście, to koniecznie wsiadajcie w autobusy i przybywajcie do miejsca, gdzie wasz patron wyzionął ducha. Stift Sankt Florian czeka na was, zawodowcy i ochotnicy. Przydrożna kapliczka świadczy o tym, że jesteśmy w kraju katolickim, ale nie jesteśmy już w Austrii. Plany są po to, by je zmieniać. Pierwotnie chciałem dojechać do Bregencji, nad Jezioro Bodeńskie. Ale Jezioro Bodeńskie należy do 3 państw. Do Austrii, do Szwajcarii i do Niemiec. No więc jesteśmy w Niemczech. Jesteśmy w Babeni-Wirtembergi. Nie nad samym jeziorem, ale plany musieliśmy skorygować z powodu tego, co na niebie. Sina kopuła, przerwy w deszczu. W tej chwili właśnie takową wykorzystuję, by wyskoczyć z auta. No więc jutro ma być lepiej. Jutro zobaczymy jezioro, no i jeszcze parę innych rzeczy. A na razie taka konstatacja. Jest to Zagłębie, to miejsce jabłkowe, no w ogóle owocowe, mnóstwo sadów, mnóstwo jabłek, mnóstwo gruszek, no i z tego pewnie robią też dobrego Obstsznapsa. Przekonamy się o tym, gdyż w małej wiosce, a jesteśmy dokładnie pomiędzy Ravensburgiem a Friedrichshafen, w małej wiosce zarezerwowaliśmy sobie miejsca do spania w takim gasthausie z restauracją, no i właśnie tam zmierzamy, więc jeszcze się dzisiaj zobaczymy. Jesteśmy w wiosce, która liczy sobie raptem kilkanaście domostw. Miejsce to właśnie nazywa się Am Obstgarten, czyli w sadzie owocowym. Dookoła są sady. No i jest to miejsce, tak jak wam mówiłem, które spełnia 2 funkcje. Jest gasthausem i dają jeść, czyli śpimy i jemy. I pierwszy nasz dzisiaj po śniadaniu posiłek. Zupy już spożyliśmy. Był to krem z dyni, z olejem z dyni i z pestkami z dyni. A teraz mamy drugie dania. Drugie dania, no, piękne drugie dania. To są serowe szpecle, Käsespätzle, czyli kluchy, które są zatopione w serze i mnóstwo mamy prażonej cebuli. To jest bardzo podobne, ale ma dodatek, czyli mamy również serowe szpecle, mamy cebulę, ale mamy medaliony z polędwiczki wieprzowej i taki śmietanowy sos. To jest Kalbsleber, czyli wątróbka cielęca. No i do tego kluseczki, gnocchi. Widzicie, takie podsmażane kluseczki, bardzo przyjemne. A to jest cordon bleu, czyli rodzaj sznycla nadziewanego w środku szynka i ser. Do tego brat kartofel, no bo one są znacznie lepsze niż frytki. Ale co jest ważne w tym wszystkim? Ważne jest umiejscowienie lokalne poprzez produkt. No dobra, dynia, sezonowa rzecz. W Styrii nie tylko jedzą dynię, wszędzie tutaj jedzą dynię, ale ser. Gór nie widzieliście, no, ich tu nie ma 100 metrów stąd, ale wokół Jeziora Bodeńskiego są góry, są Alpy, więc mamy doskonałe w alpejskim typie sery. No i to naprowadza mnie na pewien kulinarny trop, który zrealizuję jutro, wcześniej zrobiwszy zakupy w sklepie, a teraz, no tak, jeszcze sałatę sobie muszę do tego przynieść, tu jest taki bufet sałatkowy, ale sałata nie jest aż tak ważna jak to. Cebula pokrojona, omączona, usmażona krótko w tłuszczu, odsączona,
szczypiorek, welschnitlauch, dużo sera, szpecle. Piękna rzecz. Piękna rzecz, moi drodzy, do tego Spätburgunder, stąd, z nad Jeziora Bodeńskiego, niemiecki. Jezioro Bodeńskie, dobra, będę mówił o nim, jak je zobaczymy, ale to jutro, moi drodzy, jutro. Obiecane Jezioro Bodeńskie, moi drodzy. Miejsce niezwykłe, ponieważ jest to spotkanie dwóch światów. Jest to miejsce alpejskie, bo leży u podnóża Alp, a zarazem nazywane niemiecką Kalifornią. Niemiecką nie w sensie tylko Niemców w Niemczech, ale w sensie tych trzech krajów, które nad tym jeziorem leżą. Wszystkie są one, przynajmniej w tej części, myślę o Szwajcarii, niemieckojęzyczne. Austria, Szwajcaria, Niemcy. Kalifornią, ponieważ jest to niezwykle ciepłe miejsce. Nie dzisiaj, taka pora roku. Ciepłe miejsce, które sprawia, że wszędzie tutaj wokół jeziora uprawia się winorośl, widzieliśmy już mnóstwo sadów. Mamy tutaj roślinność, no niemal śródziemnomorską, palmy rosną, a dookoła Alpy. Zatem wino, owoce, ale również alpejskie sery. No i wino i alpejskie sery to będzie mój kulinarny trop. A teraz uwaga ważna, te wędki, drodzy Państwo, nie są moje, jakby co, chociaż wody jeziora są żyzne, ale moja pierwsza próba i jedyna wędkowania zakończyła się wbiciem sobie haczyka w czaszkę. A tam, drodzy Państwo, zaraz się wybieramy. Jesteśmy we Friedrichshafen i miejsce, które trzeba koniecznie odwiedzić. Muzeum Zeppelina. Graf Ferdynand Zeppelin przyszedł na świat w niedalekiej od tego miejsca Konstancji. W królestwie Wirtembergii dosłużył się rangi generała kawalerii. Królestwo Wirtembergii było osobnym państwem do czasów zjednoczenia Niemiec. I został wysłany do Stanów Zjednoczonych, gdzie obserwował przebieg wojny secesyjnej. Tam zaintrygowała go rola balonów. Powróciwszy tutaj nad Jezioro Bodeńskie, postanowił zmienić balon. No bo balon nie ma sztywnej konstrukcji. Balon zależy od kierunku wiatru. Balon nie ma steru. I postanowił zrobić coś w rodzaju balonu, ale przekształcić go w latające cygaro, ożebrowanie. Na tym ożebrowaniu mamy bardzo lekkie płótno. Postanowił wyposażyć to w silniki oraz w ster. To w dalszym ciągu był statek powietrzny lżejszy od powietrza, bo wypełniony gazem, nie ciepłym powietrzem. I tak właśnie powstało pierwsze latające cygaro, pierwszy sterowiec, konstrukcja grafa von Zeppelina. Sterowce zapełniły przestworza jeszcze przed I wojną światową, a produkowano je m.in. tutaj we Friedrichshafen. Służyły do przewozu ludzi, towarów, poczty, a w czasie I wojny światowej również próbowano wykorzystywać je militarnie. Bombardowały Londyn, ale to było bardzo nieskuteczne. To były wielkie jednostki, bardzo wolne. Jak grałem w Red Barona, to jako pilot brytyjski albo francuski uwielbiałem zestrzeliwać właśnie sterowce. To był pikuś. Nowa szansa dla nich pojawiła się w latach 30. po dojściu do władzy NSDAP. Nowy reżim potrzebował rozgłosu, sukcesów. Nie szczędził Deutschmarek na nowe zamówienia. I powstały dwa największe w historii ludzkości latające cygara. Mianowicie Graf Zeppelin II oraz Hindenburg. Hindenburg latał z Frankfurtu nad Menem do Nowego Jorku.
Kilkudziesięciu pasażerów, 2 razy więcej załogi, niezwykle luksusowe kabiny, doskonałe jedzenie. Widzimy na zachowanych jadłospisach rosół, bulion wołowy z kluseczkami wątrobianymi, pieczeń jagnięca à la Richelieu. Sam bym to chętnie spożył. Wybór win, no i w ogóle en. Wydawało się, że przed sterowcami jest ogromna przyszłość, ale tak się wydawało tylko do 6 maja roku 1937. Wówczas to Hindenburg, lądując w bardzo złych warunkach pogodowych koło Nowego Jorku, mianowicie w Lakehurst, New Jersey, zapalił się. Wiele osób zginęło. Dlaczego się zapalił? Najlepszym gazem do sterowców był hel, gaz niepalny, ale wówczas Amerykanie mieli monopol na hel, więc nie sprzedawali helu Niemcom. Więc Niemcy napełniali sterowce palnym wodorem. No i burza, deszcz, lina metalowa, która pękła, iskra, wszystko się zmieniło. Wszystko się zmieniło w tym sensie, że sterowiec nie wylądował jak zawsze bezpiecznie, spłonął. I wszystko się zmieniło w tym sensie, że ta straszliwa katastrofa, zresztą sfilmowana, jest wstrząsająca relacja na żywo, wówczas nagrywana, lądowania Cepelina, no bo to było niezwykłe wydarzenie wówczas. Możemy to oglądać. Straszne. Koniec ery latających cygar. Dzisiaj sterowce nadal latają na przykład nad jeziorem bodeńskim, ale to są raczej historie reklamowe czy też turystyczne. Gdy się jest gdzieś po raz pierwszy, zawsze trzeba konfrontować przeczytane wcześniej opisy z rzeczywistością. No i nie zawsze ta konfrontacja wypada dla rzeczywistości korzystnie, ale w tym wypadku to, co przeczytałem, było niedoszacowane. No bo opis był taki. Zaraz koło Friedrichshafen mamy romantyczne, odwiedzane przez turystów miasteczko Meersburg. No i w zasadzie tyle. No i niby się zgadza, ale to jest po prostu cudo, ja bym tak napisał. To budownictwo szachulcowe, dopiero wnikamy do środka. Jest tu jeszcze jedna rzecz, o niej też było w opisach, warta odwiedzenia ze wszech miar. No to na razie tyle opisy, a teraz coś, co widzimy. Dotychczas myślałem, że takim najbardziej wymuskanym, romantycznym, emblematycznym niemieckim miasteczkiem jest Bernkastel-Kues w Nadrenii-Palatynacie nad Mozelą. Byliśmy tam, pokazywaliśmy wam to miejsce. O Bernkastel-Kues mamy mnóstwo zapisanych stron przewodnikowych, a o Meersburgu dosłownie parę zdań. A to jest niemal tak samo piękne. No trudno to porównywać, ale jest to cacuszko i w dodatku jest to miasteczko oczywiście tłumnie odwiedzane, jak widzimy, przez turystów, ale żyjące. Żyjące z czego? Żyjące z winorośli po drugiej stronie i żyjące z jeziora. Jezioro jest tam. Jesteśmy w lokalu należącym do miejscowej kooperatywy winiarskiej. No więc przede wszystkim Spätburgunder, czyli Pinot Noir z Tanka. Jest tu też sklep. Butelki kosztują 10 euro. Jak się je chce wziąć ze sobą, to naprawdę nie jest kosztowna rzecz. Ale napić się na miejscu odrobinkę i coś zjeść. Zjeść co? Historyczna kraina, bo region dzisiaj nazywa się Badenia-Württembergia, ale historyczna kraina to Szwabia. A szwabską specjalnością są Maultaschen, czyli pierogi. Tak, pierogi, które tutaj robi się od bardzo dawna. Różne nadzienia, może być szpinak z serem, mogą być ziemniaki, ale może też być mięso. Do tego sos pieczeniowy, co ja tu mam, no to są pierogi z mięsem i ze szpinakiem. Bardzo dobre pierogi. Maultaschen nie mają takiej formy jak nasze pierogi. To są prostokąciki, ale zasada jest taka sama.
Teraz jest sezon na dynię, więc krem z dyni, z olejem z dyni, z pestkami z dyni. To nie tylko w Austrii, w Styrii, to wszędzie tutaj jest masowo robione. No i śledź. Miejscową specjalnością są jabłka, a więc śledź, Matias ze śmietaną, z jabłkami i do tego gorące, jeszcze gorące i mam nadzieję w dalszym ciągu gorące, bo nie będę w związku z tym mówił zbyt długo, brat kartofelki. Proste jedzenie, świetne jedzenie, piękne miejsce. Wszystko się zgadza. A teraz kowboju do dzieła. Ów zamek, drodzy Państwo, nie jest zamkiem byle jakim. To jest najstarszy zamek w całych Niemczech. Wzniesiono go w VII wieku po Chrystusie. Oczywiście wówczas to jego forma była z pewnością inna, ale badania to potwierdzają. Ów zamek wzniósł Dagobert, król Merowingów. A zaraz obok biskupi miejscowi, którzy rezydowali w Konstancji, ale również i tutaj, w Merzburgu, wznieśli sobie tę oto budowlę. Tu mamy jeszcze jedną rzecz, mianowicie palmy. Palmy nie w doniczkach. Skąd tutaj palmy? No mówiłem o niemieckiej Kalifornii. Jak podejdziemy do barierek, to zrozumiemy to lepiej. Mniej więcej tam jest Szwajcaria, tam jest Austria. Mówię o brzegach Jeziora Bodeńskiego. No i tam są Alpy, wysokie, które osłaniają ten teren przed zimnymi wiatrami. A w dodatku jezioro się nagrzewa i oddaje swoje ciepło. Zatem mamy tutaj mikroklimat wspaniały. Stąd wino, stąd owoce, stąd właśnie palmy i stąd tyle budowli, bo ludzie od niepamiętnych czasów lubią osiedlać się, zwłaszcza w miejscach przyjemnych do życia. A to miejsce z pewnością jest niezwykle do życia przyjemne. W tym miejscu mamy wszystko, co trzeba. Mamy jezioro, mamy winnice schodzące do jeziora, mamy w końcu góry po drugiej stronie. No więc mamy wino oraz górskie sery. No i zastanawiałem się, jak połączyć w jednym daniu te dwie rzeczy. No serów trochę było, były szpecle serowe, wina też trochę było, ale żeby to było wszystko w jednej potrawie. No i postanowiłem zrobić zupę. Zupę, która co prawda pochodzi z Austrii, ale pochodzi z tego fragmentu Austrii, który jest tam, czyli nad jeziorem Bodeńskim w rzeczy samej. Pochodzi z Vorarlbergu, pochodzi z Bregencji. Zupa serowa. Zupa serowa, która tak naprawdę jest pewnego rodzaju wariacją na temat tego, co się z kolei je tam, czyli w Szwajcarii. Co się je w Szwajcarii? Fondue. Fondue to jest roztopiony ser z winem, z wiśniówką, no i w tym się, jak wiadomo, moczy chleb w tej masie kazeinowo-serowej. Ta zupa serowa jest nieco lżejsza, bo nic się w niej nie moczy, tylko się je ją łyżką, ale baza jest identyczna. Co mam przed sobą? Jeszcze nie pod postacią startą, żebyście widzieli. Mam 3 kawałki różnych serów, ale wszystkie należą do rodziny Bergkäse oraz Almkäse. Czym się różnią Almkäse od Bergkäse? To są wszystko sery robione z alpejskiego mleka, czyli sery robione z krowiego mleka od krów, które pasą się na alpejskich łąkach. Ale Bergkäse może być zrobiony gdziekolwiek z tego mleka, czyli można to mleko przetransportować w doliny albo w ogóle w inne miejsce i zrobić ser. Natomiast Bergkäse, czyli górski ser z górskiego mleka. Natomiast Almkäse oznacza, że jest to ser z hali, czyli to mleko jest niejako na miejscu, na halach przetwarzane w ser. No i w Polsce znajdziemy bez problemu takowe sery szwajcarskie, austriackie, czy też niemieckie. No więc weźcie 3 rodzaje takowych serów. Jakie one będą? Chodzi tylko o to, żeby były nieco różne. No na przykład ten wydaje bardzo piękny orzechowy zapach, a ten
dość mocno wania. I o to chodzi, żeby one były różne. No i to jest pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, ale mogę to zrobić za chwilę. Zetrzeć ser, jeszcze nie starty. W tym garnku mam bulion. Bulion wołowy, który zrobiłem z porządnej pasty, z koncentratu, ale dobrego. Są tu 2 liście laurowe. To się zaraz zacznie gotować. A tu mam garnek drugi. I w tym garnku mam trochę masła. No i teraz muszę tutaj dać fojer, ponieważ to masło musi się nagrzać. Mamy w tej chwili 2 dźwięki. Po pierwsze skwierczy masło, po drugie to jest coś, co uruchamia się w winnicy. Winogrona jeszcze nie są zebrane i to jest dźwięk, który ma odstraszyć ptactwo przed zjadaniem winogron. Dźwięk prawdopodobnie taki, jaki wydaje jakiś drapieżny gatunek ptaka. Teraz już ten drapieżnik się wyłączył, więc mamy tylko skwierczenie masła. I na to masło wrzucam posiekaną szalotkę albo cebulę. To od Was zależy, jak wolicie. Trochę tego i to się powinno zeszklić, nie zrumienić. Co też czynimy. Wyszło słońce i aż mnie pali od razu. Jak jest tu słońce, to się od razu robi gorąco. No pięknie, ale tak, teraz widać właściwy kolor tego akwenu. O, słyszycie? Fondue zagęszcza się majzeną, mąką kukurydzianą najczęściej, albo też odrobiną mąki ziemniaczanej. A ja tutaj będę robił rodzaj klasycznej zasmażki. Jest masło, jest szalotka i teraz płaska łyżka mąki i robimy zasmażkę jasną, czyli nie rumienimy tego za bardzo. No po prostu 2-3 minuty niech to się tutaj popraży. Teraz do tej jasnej, szalotkowej zasmażki, mieszając, wlewam białe wino. To jest lokalny Weissburgunder. Mieszam, żeby rozmieszać mąkę, żeby nie było grudek i trzymam na ogniu, gdyż to wino powinno niemal całkowicie zniknąć. Ono odparuje zaraz, a jego smak pozostanie. I to będzie ten dobry moment do starcia sera. Tutaj wino, jak powiedziałem, pozostawiło swój aromat i smak, ale niemal całkiem wyparowało. Natomiast bulion się zagotował. I trzeba tutaj stopniowo wlewać bulion, cały czas mieszając, to jest na ogniu. Do tego bulionu dołożyłem 2 listki laurowe. Teraz dodajemy tutaj cały starty ser. A w zasadzie starte sery. 3 rodzaje. Naprawdę, wybierzcie takie, które mają różny stopień twardości i są inne w smaku. Chodzi o to, by one się uzupełniały. No i jeśli to są porządne sery, a te są, to jak to się chwilę pogotuje, to sery się rozpuszczą. Co trzeba tu jeszcze dodać? Trzeba tutaj dodać trochę tymianku, może być suszony. Akurat tymianek to jest takie zioło, które również po wysuszeniu smakuje dobrze. Trochę tymianku i koniecznie trzeba tutaj dodać nieco świeżo startej gałki muszkatołowej, ponieważ gałka muszkatołowa i ser to są wierni towarzysze. I gałki muszkatołowej nie żałować. Zupa dymi, ale jeszcze nie zaczęła wrzeć. No, trochę zmniejszę jej temperaturę. Mianowicie ostatni składnik przed dekoracją, przed szczypiorkiem, welschnitlauchem. Otóż trzeba tutaj dodać teraz śmietankę, kremówkę. To nie jest dietetyczna potrawa, sery, śmietanka, masło, ale też moim skromnym zdaniem to jest rzecz nie aż tak sycąca jak fondue, troszeczkę lżejsza. No i bardzo, bardzo dobra i bardzo, bardzo typowa. Dlatego też tej mąki było niewiele, bo to nie ma być klajster, tak jak fondue. To ma być zupa. Zatem jak się zagotuje i chwilę się pogotuje,
to jeszcze ta śmietanka, kremówka dodatkowo sprawi, że to nabierze właściwej konsystencji. Ser się musi rozpuścić, no zaraz wszystko będzie gotowe. Po tym jak dodamy tutaj ser, trzeba to od czasu do czasu zamieszać, no bo jednak jest tutaj trochę kazeinki, a ona ma tendencję do osiadania na dnie, no i może się przypalić. To nie jest ser topiony i on się nigdy nie rozpuści całkowicie, ale w 90 paru procentach rozpuścił się. Rzecz jest gotowa do jedzenia. Rzecz jest gotowa do jedzenia. Do tego kawałek bagietki ewentualnie, ale koniecznie szczypiorek, który już mam przed sobą pomieszany. Od dawna, naprawdę od dawna nie chciałem tak bardzo czegoś spróbować jak właśnie tego, no bo prostota tego dania, a zarazem jego świetny smak, tak, świetny smak, to jest rzecz cudowna. Nie jest to potrawa dietetyczna, ale w tym mamy wszystko, co tutejsza ziemia daje. Czujemy wyraźnie aromat Weissburgundera, mamy smak różnych alpejskich serów, podkręcony gałką muszkatołową. Świetna, doskonała rzecz. Nie dietetyczna, ale i tak bardziej dietetyczna niż fondue. Jezioro Bodeńskie to cudowne miejsce. Zresztą sami widzicie. Opuszczamy już Jezioro Bodeńskie i jego okolice. Jak wiecie, jedziemy docelowo do Burgundii. Tak naprawdę wykorzystaliśmy ową podróż do Burgundii jako pretekst, żeby tu przyjechać. No i konstatuję z niezwykłą radością, a zarazem przykrością rozumianą jako moje zaniedbanie, że nigdy tu wcześniej nie byłem. No myśmy ledwo musnęli tu powierzchnię zjawisk. Tu wszędzie jest przecudnie. Kraina jabłek, kraina wina, kraina sera. No i to miejsce, w którym Alpy spotykają się z łagodnym, niemal śródziemnomorskim, winnym klimatem. No więc tak naprawdę jedna tylko myśl przychodzi mi do głowy. Wrócę tutaj z pewnością. A teraz kierunek Burgundia.